Działa? Działa? Działa. Kurna, to jest straszne, bo jestem nieprzyzwyczajony do trzymania tak mikrofonu i czuję się jak Krzysztof Krawczyk. Proszę cię, bardziej mi chyba bliżej do Krawczyka. Nie porównywać mnie. Talentem muzycznym na pewno. Chciałem być piosenkarzem. Dobra, zaczynajmy. Tak jest. Przede wszystkim na początek powiedz, jak tam nastroje przed dzisiejszym koncertem we Wrocławiu? Chyba bardzo dobrze. Wszystko zgodnie z planem. Publika, jak widać, dopisuje. Chyba na pierwszej części też dopisywała. Znaczy w pierwszym weekendzie teraz też mamy dużo tej publiki, więc cieszy mnie to, że jakby frekwencja rośnie i cieszy mnie to też, że chyba po tym lockdownie całym widać takie ożywienie wśród publiczności, że ludzie już się nie boją tego, przychodzą, oczywiście chcą wypić piwko, to wiadomo, ale posłuchać też muzyki i widać takie już luźniejsze podejście do tematu kontaktów międzyludzkich i to mnie bardzo cieszy. To prawda, też to zauważyłem, że po lockdownie ludzie się bardziej rozluźnili. Tak, dokładnie. I to cieszy, że powracamy powoli do tych, jeszcze daleko nam, że tak powiem, do tego, co było przed lockdownem, ale to już jakby ma dobry poziom i widać, że cały czas rośnie, więc super, jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że tyle ludzi dzisiaj też będzie wieczorem na naszej liturgii. Dzisiaj mamy chyba wyprzedany koncert, prawda? Tak, dzisiaj mamy wyprzedany Nie koncert. ma na bramkach już w ogóle biletów. Z tego co wiem, to raczej chyba nie ma już w ogóle biletów, więc koncert jest wyprzedany i fajnie. Nie może być lepiej. Nie może być lepiej, dokładnie. Rewelacja. Znaczy, może być lepiej, może być większa sala i też wyprzedana, Tak, ale do tego następnym razem. Tak jest. Czyli No i też to będzie ostatni koncert tutaj, bo graliśmy, chyba 4 razy tutaj graliśmy. No i niestety klub się zamyka, więc będzie to nasz ostatni koncert w tym miejscu. Okej. Słyszałem, że jeszcze nie wiadomo, czy się zamyka, czy będzie remont. Czy remont będzie, czy coś będzie. Nie wiadomo, tak, ale tak, ale w coś każdym... się będzie działo. Dokładnie. Jak Wasze poprzednie doświadczenia z koncertowaniem w tym miejscu? Bardzo dobre. Wszystkie były spoko, wszystkie były koncerty bardzo fajne, udane, więc też brzmieniowo jest, tu jest, mimo że to wygląda jak sala weselna, natomiast brzmienie jest spoko i samo miejsce jest fajne i zawsze tu spotykaliśmy bardzo pozytywnych ludzi. Też sporo przyjaciół zawsze przychodzi we Wrocławiu, więc ogólnie nastroje są bardzo dobre. Okej. Teraz chciałem Ci zadać prywatne pytanie. Jak sobie radzisz na co dzień z pogodzeniem, kierowaniem Witching Hour i Wiesz co, nie radzę sobie. Nie radzę sobie zupełnie, dlatego postanowiłem, że zawieszę Witching Hour. I Witching Hour jest zawieszona w tej chwili, nie da się jakby ciągnąć 2 srok za ogon, bo zawsze gdzieś będą tyły, zawsze będą jakieś pretensje, zawsze coś będzie niedopracowane, zawsze będzie coś nie tak. I wewnętrznie ten niepokój, który był przez cały czas, że coś było niedopracowane, niewysłane, ludzie też mieli jakieś tam pretensje, więc postanowiłem to niestety na tą chwilę zawiesić. Prowadzenie sklepu Baciuszki też już nie prowadzę od ponad 1,5 roku, prowadzi to zewnętrzna firma. I po prostu tym się nie zajmuję zupełnie. Od strony wysyłkowej są od tego inni ludzie no i skupiłem się tylko na zespole w tej chwili i widzę, że to ma sens i jakby przez to, że gdzieś tam jedna strona była zaniedbana, goniło się drugą i to też od strony finansowej źle wychodziło. Więc teraz mam taki wewnętrzny też spokój i oddech i mogę się skupić na czymś jednym i zrobić coś jednego porządnie, a na tamto być może przyjdzie jeszcze czas. Nie mówię, że to jest zamknięte, tylko na tą chwilę jest po prostu zawieszone i skupiam się na zespole. Okej. Czy macie w najbliższym czasie jakieś plany wydawnicze?
Tak, wiesz, nagrywamy od stycznia, od początku stycznia nagrywamy nową płytę, która ukaże się jesienią tego roku. Teraz mamy taki właśnie intensywny okres, gdzie przyjeżdżam do domu w poniedziałek z rana i muszę być z rana już w studiu i od poniedziałku do czwartku są nagrania, w piątek kolejne koncerty, więc taki intensywny miesiąc, ale w większości instrumentów już mamy nagranych. Zostają jakieś tam orkiestracje, jakieś tam dopieszczenia rzeczy. I w kwietniu i na początku maja będzie miks i płyta będzie gotowa. I jesienią będzie można ją nabyć, usłyszeć. Podczas drugiej części Czarnej Paschy już będzie dostępna ta płyta. I będziemy też grali nowe utwory na drugiej części. Natomiast prapremierę ta płyta będzie miała na czerwcowych festiwalach, bo tam już będziemy grali nowe utwory i jakby z nowym antuażem i to będzie też taka trochę nowa baciuszka. Okej. Jakie festiwale w tym roku będziecie grać? Na jakich, Wiesz co, festiwale nie gramy dużo. W tym roku nie gramy dużo festiwali, ponieważ ze względu na to, że premiera płyty będzie we wrześniu, więc zrezygnowaliśmy trochę z bukowania festiwali w tym roku, żeby też nie promować czegoś, czego nie będzie jeszcze na rynku, że tak powiem, bo płyta się ukaże we wrześniu, a festiwale wiadomo zaczynają się od czerwca, dlatego są to jakieś tam selektywne 4 bodajże festiwale. W Finlandii Numi Rock będzie, Graspop, co tam jeszcze będziemy grali, Tons of Rock w Norwegii i jeszcze jakiś jeden festiwal, także tych festiwali będzie niedużo, my raczej będziemy się przygotowywali już do tras, które będziemy grali od sierpnia, bo od sierpnia zaczynamy w Ameryce Południowej trasę, później mamy Polskę, tą drugą część Czarnej Paschy. Od 26 września już mamy trasę europejską, miesiąc czasu, wracamy z Europy dosłownie na 3 dni i zaczynamy trasę w Stanach. Wracamy ze Stanów i mamy jeszcze Australię Australia, Nowa Zelandia i Azja jeszcze do końca roku, więc to będzie taki intensywny okres. No ale to już będzie nowa płyta, więc będzie można usłyszeć sporo nowego materiału. Czy wiadomo już, kto zajmie się miksem i całą produkcją płyty? Wiesz co, tak, nagrywamy ten proces musiał jakby dojrzeć trochę, wiesz, bo ta płyta jest specyficzna i jak ją się usłyszy, to wtedy jakby się zrozumie jakby całą koncepcję tego wszystkiego. Próbowałem gdzieś tam jakby uderzyć do zachodnich producentów, rozmawiałem z Jensem Borgenem, z innymi też producentami, natomiast jakby cała historia i opowiedziana na tej płycie jest z Podlasia, więc w pewnym momencie skasowałem te wszystkie jakby pomysły i wiedziałem, że jakby nie tędy droga, bo się nie dogadam z tymi ludźmi, bo oni nie czują po prostu tego klimatu. I postanowiłem po prostu skorzystać z kolegów, którzy są tutaj i czują ten klimat. Stąd jakby w 5 miejscach jakby nagrywanie, ale też z muzykami z Podlasia, studiów w Podlasiu. Miksem i masteringiem się zajmie Hertz Studio, Wojtek Wiesławski. Razem będziemy tam miksować. Natomiast nagrywałem i w Gdańsku, i nagrywaliśmy i w Warszawie, w Białymstoku w 2 studiach i w Radiu Białystok, więc no tak przekrojowo dosyć mocno to było. Odbiorę, bo kurwa, przepraszam. Więc tak przekrojowo, ale zależało mi na tym, żeby to był właśnie oddany klimat Podlasia i tej historii z Podlasia opowiedzianej. I tak szczerze już na tym etapie wiem, że dobrze zrobiłem i że nie szukałem gdzieś tam na zachodzie czegoś, czego nie byłoby osiągalne w takim stopniu jak tutaj i jestem wewnętrznie bardzo zadowolony z tego.
a może być tylko jeszcze lepiej, więc mam nadzieję, że ten klimat też ludzie jakby odczytają odpowiednio, słuchając tej płyty. Okej. Mam wrażenie, że cały klimat starocerkiewny przyniósł Wam bardzo dużo rozgłosu. Natomiast powiedz mi, jak sobie radzisz z tym na co dzień? Czy macie jakieś protesty ze strony cerkwi? Wiemy, że w Polsce mamy jakieś 450 000 wyznawców, bądź 500 000. Tak. Także jest to całkiem duża grupa ludzi. Skoro tak mówisz, no to na pewno wiesz, że wiesz, w gronie 50 osób zawsze się ktoś znajdzie, kto jest przeciwko. Więc tak, ciągają mnie, że tak powiem, po prokuraturach. Teraz mam sprawę za zbezczeszczenie miejsca kultu religijnego z pozwu jakiegoś tam zbiorowego, Bractwa Prawosławne i oczywiście prowadzi to Ordo Iuris. Więc jedna sprawa była umorzona, więc teraz drugą z innej, że tak powiem, mańki atakują. No cóż, no, takie mamy w Polsce jakby prawo. Ludzie mają prawo do protestu, ja do wyrażania swoich opinii i jakby do przedstawienia swojej wizji artystycznej. Ktoś się z tym nie zgadza, mamy takie, nie inne prawo. No i trzeba jakby w sferze prawnej się potykać, bo inaczej nie można tego rozwiązać z takimi ludźmi, którzy są jakby zacietrzeźwieni w swoich przekonaniach, a przekonania są do tego, żeby zwalczać to, co im się nie podoba. Więc no, trzeba z tym się zmierzyć i trzeba być po prostu na to przygotowanym. Akurat w Polsce ja jakby jestem na to przygotowany, że jeśli wystawiam swoją twarz na, że tak powiem, publicznie, no to jestem przygotowany na to, że komuś może się ta twarz nie spodobać. Oczywiście. Więc tak to wygląda, ale absolutnie nie deprymuje mnie to i jakby nie rodzi we mnie żadnej frustracji ani czegoś złego, więc po prostu przyjmuję to jako doczesność tego, czym ja się zajmuję. To znaczy, że coś robicie dobrze, skoro kogoś to boli. Wiesz co, tak mówią, że jakby artysta powinien być kontrowersyjny, bo inaczej to nie artysta, dupa nie artysta, więc umówmy się, że z tym artystą to tak w cudzysłowiu, ale no, wzbudzamy kontrowersje. Czy za granicą też spotykacie się z takimi problemami, czy... Nie, absolutnie. Za granicą jesteśmy przyjmowani z całym swoim entourage'em, bez żadnych pytań. Raczej wzbudzamy coś bardzo pozytywnego i coś bardzo orientalnego. Ludzie przez nas poszukują właśnie tego prawosławia, tej muzyki i to jest bardzo fajne, że jesteśmy w stanie jakby tam na zachodzie wzbudzić jeszcze czymś wzbudzić u ludzi jakiś chęć do poszukiwań, o tak to ujmę. Powiedz mi jeszcze, jak wyglądają Twoje ostatnie minuty przed wejściem na scenę? Czy jakoś się specjalnie przygotowujesz? Znaczy wiesz co, każdy pewnie ma jakieś tam swoje nie wiem jak to nazwać, swoje jakieś rytuały przedkoncertowe. Ja tak samo mam, gdzieś tam muszę się chwilę wyciszyć, chwilę rozgrzać głos, gdzieś tam się przygotować, ubrać no i poczekać na te wyjście, żeby to miało jakby też taki wymiar duchowy, więc trzeba tego wyciszenia przed koncertem. Okay. Na dzisiejszy koncert widziałem, że przyjechali też Pani z zagranicy. Jak się czujecie z tym, że no, Pani potrafią przyjechać naprawdę spory kawałek tylko po to, żeby Was zobaczyć? Wiesz co, wszędzie się z tym jakby spotykamy, że z jakichś zakątków świata fani potrafią przylecieć na koncert. No jest to na pewno nobilitujące, jest to przyjemne.
człowiek jest jakby, wiesz, no, tak skonstruowany, że ma gdzieś tą próżność w sobie i to jest takie, wiesz, łechtanie próżności, ale bardzo pozytywne, bo to też nobilituje, to też jakby zachęca do tego, żeby robić coś dalej i no, sprawia czasami też, wprawia w zakłopotanie, bo czasami nie wiadomo jak się zachować, kurczę, jak wiesz, jak widzisz, że człowiek gdzieś tam przelatuje, tydzień czasu gdzieś tam leci, żeby specjalnie na twój koncert i nie wiesz też jak się zachować w tym momencie, no nie wiem, no, hotel wynająć, czy coś pomóc jakoś, no nie wiem. Więc czasami budzi to dziwne emocje takie, ale to wszystko jest takie bardzo mocno przyjemne. Czy działa to też w odwrotną stronę, czyli czy na zagranicznych koncertach przychodzi dużo Polaków na Wasze koncerty, czy raczej jest to publiczność zagraniczna? Wiesz co, przychodzi trochę Polaków, ale chyba więcej przychodzi Rosjan. Okej. Przychodzi dużo Rosjan, przychodzi dużo publiki tej rosyjskojęzycznej, przychodzi też dużo ludzi z Bałkanów, więc ci, którzy mieli jakby styczność z prawosławiem, no ale Polacy też przychodzą. W niektórych miejscach to jest takie przyjście fanów z Polski czasami kurna jest przykre, bo rzucają kurwami, wiesz, i robi się tak dosyć nieprzyjemnie. Są takie miejsca, gdzie niestety tam polska publika sobie popije kurna i wiesz, i jest krzyczane, a u nas na koncertach przeważnie jest cisza, jest taka trochę dostojność i tego też potrzebujemy od publiczności, ale jeśli się bawi publiczność, to ta energia jakby do nas też trafia. Więc różnie, jest różnie. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo Ci za wszystkie odpowiedzi i mam nadzieję, że będzie wspaniały koncert. Mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni. Zapraszam też właśnie do oglądania, do przeżywania. I tak jak mówię, źle się z tym czułem. Dobrze. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dzięki. Cześć.